Jesteśmy. Dzień dobry Państwu. Nurdic Triggered NT Live, Jacek Borowiak ze studia wyjazdowego, drodzy Państwo, prosto ze Śląska, prosto z Polski, prosto ze Śląska. Jak Państwo dobrze wiecie, od dzisiaj, od wczesnych godzin przedpołudniowych rozpoczęliśmy streamie relacje na żywo z konferencji, międzynarodowej konferencji ratownictwa medycznego w Polsce, w Europie i na świecie. Ogromne wydarzenie w kooperacji wielu instytucji, wielu osób, wielu przyjaciół, jak się okazuje. Jak się tak naprawdę, drodzy Państwo, okazuje, to jest taka wielka rodzina, która stworzyła bardzo ciekawe wydarzenie, które już po raz kolejny w Polsce się odbyło. Ja nie ukrywam, drodzy Państwo, że dzisiejsza trema, którą można usłyszeć w moim głosie, jest spowodowana między innymi słowami mojego gościa, którego za chwilkę Państwo zobaczycie, który w sposób bardzo wyjątkowy odnosił się do właśnie tej rodziny polsko-ukraińskiej, która musi się mierzyć z ogromnymi trudnościami wynikających z tą brutalną agresją Rosji na Ukrainę. Doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pan Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie Jacku, witam serdecznie. W końcu się udało, panie profesorze, pana złapać gdzieś w takim biegu, przepraszam za wyrażenie, ale cieszę się, że choćby na parę minut jest dzisiaj pan z nami. Ja też się cieszę, że wreszcie się udało. Świetnie. Wie pan, że to było poruszające, co pan dzisiaj powiedział, prawda, panie profesorze? To co powiedziałem, to było to, co płynie z serca i z głowy. To co wynika z doświadczenia, osobistego doświadczenia. Ja z Ukrainą w sensie współpracy ratownictwa medycznego jestem związany od 14 lat. Wspólnie z moim zespołem z Pogotowia Lotniczego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szkolimy personel medyczny, który pracuje w systemie ratownictwa medycznego w Ukrainie. I to są przyjaźnie, to są znajomości, to są wspólne konferencje, bo dzisiaj też ma miejsce 9. polsko-ukraińska konferencja, ale to też niestety po 22 lutego to też dramat i absolutnie nieprzewidywane nieszczęście, jakim była agresja Rosji na Ukrainę, a co za tym idzie, wiele śmierci, które nie powinno mieć miejsca, wielu przyjaciół, którzy oddali życie w obronie Ukrainy zamiast leczyć w warunkach pokoju pacjentów, to ogromna pomoc z całego środowiska, polskiego środowiska ratownictwa medycznego w zakresie przekazania karetek, przekazania sprzętu, materiałów opatrunkowych, leków, wszystkiego, co było potrzebne i co nadal jest potrzebne do tego, żeby Ukraina mogła się bronić. Ale to też moje jakieś tam osobiste dramaty, które polegają na tym, że odpowiadam za transport tych najciężej rannych pacjentów. I dzisiaj pani minister Iryna Mykyczak pokazywała w czasie konferencji zdjęcia jednej z pacjentek, którą przewoziliśmy do Polski i która była leczona w Polsce i ten cud medycyny, który nastąpił po ponad 1,5 roku, dobrze mówię, 1,5 roku, po ponad roku, tak, od leczenia. My siedzimy też bardzo często w Ukrainie, prowadzimy tam na miejscu szkolenia. Skupiliśmy się przede wszystkim na medycynie taktycznej, bo to są te umiejętności, które ratują ratowników przed utratą życia. Proszę sobie wyobrazić, że w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny Rosjanie strzelali do lekarzy, do karetek, do pielęgniarek, felczerek, jak do żywych kaczek. Te czerwone mundurki nie były zgodnie z konwencjami międzynarodowymi tym, co powinno tych ludzi bronić, tylko były dobrą tarczą do strzału. Tam zginęły setki ludzi, którzy przybywali z pomocą. Więc ta umiejętność pomaga i uczymy też instruktorów, lekarzy, pielęgniarki, wszystkich tych, którzy tam na wschodzie działają. To jest coś, co możemy Ukraińcom dać. Natomiast powiedział pan, panie Jacku, na początku o tej przyjaźni, bo ta przyjaźń faktycznie jest. Wojna w Ukrainie doprowadziła do tego, że naród ukraiński zaczął zupełnie inaczej postrzegać Polaków za tą pomoc, którą otrzymali i otrzymują cały czas.
Natomiast też życie pokazuje, że czasami wypowiedzi polityków potrafią tą ogromną próbę, która była przed nami, mam nadzieję, jest dalej, zniweczyć, tak? Bo Putin na pewno zrobił jeden prezent Polakom. Doprowadził do tego, że zaczęliśmy mówić o przebaczeniu, zaczęliśmy mówić o wzajemnej relacji, o przyjaźni. Nigdy przez lata na poziomie politycznym nie udało się wypracować tego, co się wydarzyło właśnie po wybuchu wojny. Nie wiem, czy to był jego cel, ale na pewno taki jest skutek. I dzisiaj, kiedy my, medycy, bo to jest takie najbardziej czytelne, czy jest sens, żebyśmy tą pomoc cały czas nieśli? Jest sens. Jest sens, bo to jest pomoc nie tylko Ukraińcom w rozumieniu narodowości, ale to jest pomoc pacjentom przede wszystkim, bo lepsze umiejętności ratowania rannych, chorych ludzi tam w strefie konfliktu, to jest życie. To jest wspólna relacja w transporcie, w ewakuacji medycznej. To wszystko służy ludziom, dzieciom, kobietom, cywilom, starszym ludziom, którzy umierają od pocisków, którzy umierają od odłamków, którzy nachodzą na miny. Pytam się, za co? Tak. Jaki jest cel tej bezsensownej wojny? I trzeba na to patrzeć w tych kategoriach, które przyświecają nam jako medykom, czyli tej najwyższej wartości, jaką jest niesienie pomocy osobie w stanie zagrożenia życia. Dzisiaj też na przestrzeni tych miesięcy od wybuchu wojny zmienia się nieco optyka postrzegania Ukraińców, bo mamy też doświadczenia z Ukraińcami w Polsce i w Europie. I ja mam ja nie wiem, czy to jest komfort, ale mam tą wiedzę z różnych źródeł, z różnych środowisk i obserwuję to. I mimo tego, że pojawiają się również też refleksje krytyczne, to staram się patrzeć i mówić to moim współpracownikom, że nie patrzmy na politykę, nie patrzmy na złe przywary czy cechy albo postawy i zachowania różnych ludzi po jednej, po drugiej stronie, ale patrzmy na pacjenta. Tak, bo sam konflikt zbrojny, czy wojna, pełnowymiarowa wojna, która dzieje się za naszą wschodnią granicą i ofiary, które wynikają z tej wojny, ci pacjenci urazowi to jedno, ale przecież ratownictwo w Ukrainie to również cywilni pacjenci, którzy chorują na cukrzycę, na nadciśnienie, dochodzi do udarów, dochodzi do zespołów wieńcowych, zaostrzenia się takich zespołów, więc tam też jest do zrobienia ta ratownicza praca u pacjentów normalnych. To są ogromne wyzwania. Konferencja właśnie o wyzwaniach, panie profesorze, i gdyby pan tak w 2-3 zdaniach mógł powiedzieć, jakie najważniejsze te wyzwania w tym roku były? Dla Polski czy dla Polski? Chciałbym się w tym momencie skupić dla Polski. Za chwilkę koniec roku, za chwilkę 24 rok, ale myślę, że to takie lekkie podsumowanie, jakie największe wyzwanie by było. Ja się nie boję tego powiedzieć i mówię to z całą odpowiedzialnością jako człowiek, który w budowaniu tego systemu uczestniczy od 23 lat. My dzisiaj mamy dobre wyposażenie sprzętowe, są zarobki, które już sprawiają satysfakcję w środowisku i jedyna rzecz, brutalnie powiem, która powinna być wyegzekwowana i wprowadzona jako obowiązek, to ustawiczne kształcenie, doskonalenie. My dzisiaj mamy obraz zróżnicowanego pod względem jakości umiejętności środowiska. Moim marzeniem jest, żeby powstało takie prawo i nałożyło takie obowiązki, które będą w sposób, na przykład w planie 5-letnim, obligowały ratownika do przejścia prawdziwych kursów teoretyczno-praktycznych, których celem będzie nauczenie określonych umiejętności, postaw, pozyskania określonej wiedzy. Bo my dzisiaj tą wiedzę mamy naprawdę bardzo zróżnicowaną. Od ratowników, pielęgniarek, bo o nich przede wszystkim mówimy w systemie przedszpitalnym, którzy reprezentują sobą naprawdę poziom, który gwarantuje pacjentowi bezpieczeństwo, po takich ludzi, którzy nie stawiają na swój rozwój, nie stawiają na ugruntowanie swojej wiedzy. To jest coś, o czym marzę. I powiem szczerze, że gdybyśmy taki system wprowadzili,
to w perspektywie 5-10 lat możemy uzyskać jednolity poziom wykształcenia polskich kadr medycznych w systemie ratownictwa medycznego. I uważam z całą odpowiedzialnością, że to jest ostatnia istotna rzecz, ostatni element w budowie tego systemu. Mówi Pan to bardziej jako kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego? Nie, czy mówię to jako człowiek, który zarządza lotniczym pogotowiem ratunkowym i czyta raporty z tego, co się dzieje w terenie, kiedy lecimy Jasne. do zdarzenia albo lecimy na pomoc. Mamy przykłady, które pokazują, że ratownictwo przedszpitalne doszło do naprawdę bardzo wysokiego poziomu, ale zdarzają się na szczęście niezbyt często, ale sytuacje, które wołają o pomstę do nieba. I to jest opinia i to jest przemyślenie wynikające tylko i wyłącznie z obserwacji, praktyki tego, co robimy na co dzień. Panie profesorze, stoimy u progu rozpoczęcia wdrażania tego planu, jakim są studia magisterskie drugiego stopnia, w tym prehospitalu z ratownictwa medycznego, bardzo mocno związanego z medycyną przedszpitalną, ale medycyną stanów nagłych. Co Pan jako dydaktyk, jako szef LPR-u, przepraszam, też kolega po fachu, bo też jestem medykiem, rekomendowałby Pan jako takie must have w programach kształcenia właśnie na poziomie tych właśnie studiów drugiego stopnia, coś, bez czego nie ma w ogóle mowy o progresie, o którym Pan przed chwilą powiedział, żeby ujednolicić ten fakt przez najbliższe dziesięciolecie? To jest bardzo dobre pytanie. Ja powiem szczerze, że do dziś dnia mam dość niejednoznaczne stanowisko na temat celowości bądź niepowołania studiów magisterskich. Dlatego, że mówię to otwarcie, nie będę przyklaskiwał rozwiązaniu, które będzie kosztowało ludzi określone pieniądze, określony czas, a które nie wniesie nic merytorycznego. To nie mogą być studia, które w części powtórzą to, co było na studiach pierwszego stopnia, dodadzą coś nowego. Nie mam mojej zgody na takie podejście. Ja uważam, że jeżeli chcemy te studia wprowadzić, to one powinny być poprzedzone bardzo merytoryczną dyskusją, jakie nowe uprawnienia będą wynikać z ukończenia studiów magisterskich, to po pierwsze, a po drugie odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, czy w dzisiejszym systemie kształcenia w Polsce jesteśmy w stanie stworzyć taką klinikę, która pozwoli tych ratowników w ramach studiów magisterskich dokształcić, autentycznie nauczyć. Autentycznie nauczyć. Bo proszę zwrócić uwagę, lekarz, który kończy studia, przez następne lata pracuje pod opieką starszego kolegi, tak? Jest ten egzamin weryfikowany, jest egzamin, który weryfikuje jego przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza. W przypadku ratowników medycznych, którzy mają ogromne uprawnienia, absolwent studiów następnego dnia jedzie do karetki i albo pacjenta uratuje, albo zabije, bo popełni błąd. Więc mówiąc o studiach magisterskich, które nadadzą wyższy poziom uprawnień, który jest potrzebny w systemie, to musimy mieć gwarancję, że tych ludzi będziemy na dobrym poziomie potrafili do tego przygotować. I dlatego mówię o klinice, dlatego mówię o zaawansowanej symulacji, dlatego nawet chcę powiedzieć na praktykach, na stażach, na których ratownicy będą mogli wspólnie z zespołem lekarskim ćwiczyć określone rzeczy. To nie jest zabawa. To nie jest zabawa, to jest życie pacjenta. I jeżeli będzie refleksja taka, że i wydyskutujemy to, że po pierwsze jesteśmy w stanie, a po drugie tak naprawdę ratowników wyposażymy, doszkolimy, wyposażymy w nowe umiejętności, w nową wiedzę, to ma sens. Jeżeli to mają być studia na zasadzie studia magisterskie o szerokim profilu, przygotowujące do piastowania funkcji kierownika, dyrektora, opowiadanie o historii medycyny i tak dalej, uważam, że to jest strata czasu. Dziękuję Panu za to stanowisko i tak bardzo że tak mocno to wybrzmiewa z Pańskich ust, bo dla nas, dla środowiska ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej w Polsce jest Pan autorytetem w wielu kwestiach, a to zdanie, ta opinia jest bardzo mocna, usadzona na takim logicznym spojrzeniu na ten problem. Wie pan, Panie Jacku, ja zawsze mówiłem to, co myślę. I wie pan, doszedłem do jakiegoś poziomu w swoim życiu zawodowym, obserwuję to, uczestniczę w tych procesach
I nienawidzę ludzi oszukiwać, tak? To znaczy, no nie możemy ratownikom wciskać, że idźcie na magisterkę, za nią jeszcze zapłacicie i zrobimy programik, który nic nie daje, tak? Tak. No to zróbmy program, który przyniesie korzyść dla pacjentów. My musimy mieć jako organizatorzy systemu, ci, którzy nauczają, dojście do takiego zaplecza klinicznego, który pozwoli na jak najwyższym poziomie tych ratowników przygotować, nadajmy im dodatkowe uprawnienia i pod tym się podpiszę. Ale też warto sobie, drodzy Państwo, nie wiem, czy się Pan Profesor ze mną zgodzi, stwierdzić, że nie każdy z nas musi te studia magisterskie posiadać. Nie każdy z nas te najwyższe kwalifikacje Oczywiście, że tak. powinien, To jest kwestia wyboru. To tak. jest kwestia wyboru, czy chcę parę złotych więcej zarabiać i Jasne. chcę parę procedur więcej móc wykorzystać, czy chcę być ratownikiem na tym poziomie, który opisuje rozporządzenie. Tutaj się z Panem w 100% zgadzam. To powinien być wybór, swobodny wybór każdego z ratowników, natomiast nie ma z mojej strony zgody na oszukiwanie tego środowiska. Jesteśmy, drodzy Państwo, w takim czasie, że się bardzo dużo mówi na ten temat, ale najbliższe miesiące, tygodnie szczególnie, kiedy oczekujemy wiadomości, kto, gdzie i jak będzie funkcjonował w tym systemie legislacyjnym i jak ten proces będzie się przebiegał, to z pewnością będzie zarówno bardzo ciekawe, ale też musimy mieć rękę na pulsie i to też środowisko powinno bardzo mocno zabierać głos, tak żebyśmy my decydowali o naszej przyszłości, a nie ktoś za nas. Panie profesorze, na koniec chciałbym Pana zapytać, z jakimi myślami uczestnicy 9. konferencji powinni wyjeżdżać w piątek ze Śląska, niektórzy z Polski, i z czym do nas, z jakimi myślami wrócić na 10. Wie Pan co, moim marzeniem jest, choć konfliktów na mapie świata jest bardzo wiele, ale to jest nasz najbliższy sąsiad, tak? Jednak z Ukrainą mamy bardzo dużo wspólnego. Moim marzeniem i tym podsumowaniem jest to, żeby wyjechać z nadzieją, że za chwilę będzie koniec tego strasznego konfliktu, a żeby wrócić do Polski następnym razem już szczęśliwi i nie bojący się tego, czy będą mieli jeszcze do czego wracać, czy podczas tego pobytu nie zginie ktoś z ich rodziny, znajomych. To jest chyba takie typowo człowieczeństwo, tak? Powinniśmy, chociaż w naszym życiu coraz bardziej pojawia się taka obojętność, brutalizacja tego życia, mi się coraz trudniej w tym wszystkim odnaleźć. Natomiast staram się idealistycznie patrzeć na pokój, na to, że powinniśmy o ten pokój zabiegać. Powinniśmy zabiegać o pielęgnowanie tego życia w zdrowiu, a tam, gdzie ono jest zagrożone, jak najskuteczniejszego ratowania. I tego koleżankom, kolegom z Ukrainy życzę. Ale jeszcze odnosząc się do ostatniego komentarza Panie Jacku, że środowisko powinno walczyć i zajmować stanowiska. Ja bym chciał przede wszystkim, żeby środowisko mówiło jednym głosem. Tak. Dlatego, że nie może być tak, że różne stowarzyszenia, różne organizacje w kwestiach podstawowych zajmują różne stanowiska, bo to nie sprzyja interesowi tej grupy zawodowej. W pewnym momencie wszystko się nam to po prostu rozjedzie, mówiąc Dokładnie tak. Panie profesorze, na sam koniec chciałbym Panu osobiście dziękowałem kilkukrotnie, kiedy widzieliśmy się w różnych innych przestrzeniach, ale dzisiaj na antenie NT-Live za zaufanie do Nordistriget, za przyjaźń z naszym NT-Live, za to, że markujecie Państwo swoim logo, swoim zaangażowaniem takie audycje, które już się odbyły na naszej antenie, bo i był Pan Marek Maślanka, i był Pan dyrektor medyczny, i była Pani Martyna, i był Pan Łukasz, czyli piloci zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie miałem okazji tego zrobić osobiście, więc jeśli to możliwie najlepszy moment, to ja przede wszystkim dziękuję za zaufanie i za taką życzliwość. Ja również dziękuję, natomiast chcę powiedzieć Panie Jacku, że Wy naprawdę robicie fantastyczną pracę. Fantastyczną. Ja mam do czynienia z pierwszym takim środkiem przekazu, który nie bawi się w politykę, w ogóle jej nie wplątuje, tak? Wy jesteście przepełnieni merytoryką i wy macie wspaniały cel, żeby propagować ratownictwo medyczne, propagować dobre wzorce do naśladowania, propagować nowe metody leczenia, propagować określone postawy. Jesteście takim powiedziałbym misjonarzem wśród pigmejów. I stąd mój ogromny szacunek do Was i to zaufanie. Bardzo dziękuję.
Mam nadzieję, liczę też na to, że będziemy mieć możliwość jeszcze bardziej zacieśniać naszą współpracę w wielu projektach. Mam nadzieję spotykać Pana i przedstawicieli LPR-u na różnych konferencjach i wydarzeniach. Z tego miejsca też bardzo serdecznie chciałbym podziękować Pani Justynie Sochackiej, Pani rzeczniczce prasowej Lotniczego Pogodowo-Ratunkowego, bo przy jej współpracy odcinki z LPR-em mogły się odbywać. Koordynowała wiele rzeczy, zatem Pani Justyno, bardzo serdecznie Panią pozdrawiam, trzymamy kciuki i proszę tak na koniec, Panie Profesorze, podziękować wszystkim we wszystkich bazach LPR-u. Zgodził się Pan, Panie Profesorze, że mogę tam zajrzeć co jakiś czas Tak. do niektórych z nich, już jestem po 2 wizytach i tak po ludzku przybić nordiskową 5 przy okazji i proszę podziękować swojej ekipie, bo jesteście naprawdę top of the top. Nie lubię tego. Ale ja tak uważam. Nie lubię tego, dlatego że jesteśmy elementem systemu i wszyscy w zasadzie robimy tą samą robotę, natomiast my mamy tą różnicę, że mamy inny środek transportu, nie karetka, a śmigłowiec. I jesteśmy trybem w tym systemie, staramy się to robić jak najlepiej, natomiast nie lubię, kiedy o LPR-ze mówi się w kategoriach elitarności, bo po pierwsze mnie to peszy, a po drugie chyba jeszcze kawałek, żeby to w pełni się stało, a poza tym bardzo istotna jest skromność. To nie jest tak, że ci co z nieba to najlepsi, a ci z ziemi gorsi. My jesteśmy tą wspólną służbą dla ludzi, tak? I cieszę się, że znajduje Pan czas, żeby z tymi różnymi naszymi indywidualnościami w różnych bazach się spotkać. Natomiast wiem i żyję w tym przekonaniu, wiem też, że są to ludzie na pewno, dla których ta misja jest najważniejsza. Wracamy zjeść obiad, drodzy Państwo, od rana. wracamy do kolejnych wykładów, niebawem wywiad z Panią doktor Popławską. Mam nadzieję, że jeszcze jest gdzieś tam w hotelu i czeka też z takim utęsknieniem na tę rozmowę. Drodzy Państwo, dziękuję Łukaszowi Wierzbie za realizację odcinka, dziękuję naszej Pani Sekretarz Jagodzie Nowak za kontrolowanie nas. Czas 2 minuty już żeśmy przekroczyli, ale przy tak miłym towarzystwie rozmowa z bliską nam osobą jest bardzo dużą przyjemnością. I z wzajemnością. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo. Było to niezmiernie miły moment, miła sytuacja. Jestem przekonany, że jeszcze dzisiaj i jutro również usłyszycie kilka innych zjawiskowych wypowiedzi. Jacek Borowek, pan profesor Robert Gałązkowski. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję bardzo.